Witajcie kochani! Jak widzicie, znajduję się na serwerze do tegorocznego letniego update'u. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić dostęp na nową wyspę z wermobami. Oprócz tego poprowadzę Was przez całą misję Paradise Lost, która jest kontynuacją questu Grimwale. Zapraszam do oglądania. Naszą przygodę zaczynamy w Darashi u Domizjana. Gdy spytamy go o klątwę, opowie nam on o małej wyspie na południe od Daramy, na której ostatnimi czasy dzieje się coś niepokojącego. Mówi, abyśmy udali się do Ankrachmun i w mieście odszukali Tonara, który może nas na nią zabrać. NPC znajdziemy przy brzegu morza mniej więcej na środku miasta. Gdy spytamy go o podróż, Tonar chce, abyśmy wyświadczyli mu małą przysługę. Prosi nas o znalezienie Okariny, którą ukradli mu rabusie z północnej Daramy i ukryli wraz z pozostałymi dobrami w jaskiniach. Oczywiście mowa tu o nomadach, a tajemnicze miejsce ukrycia to Mother of Scarab's Lair. Na poziomie -2 musimy odszukać miejsce, gdzie znajdują się 2 sarkofagi. Po kliknięciu na jeden z nich do naszego plecaka trafi zagubiony instrument, a my możemy udać się z powrotem do Tonara. Tym razem, po przeprowadzonym dialogu, zabierze nas na wyspę, gdzie okaże się, że jej mieszkańcy zostali zamienieni w potwory. Na tym etapie questa nie jesteśmy w stanie przejść przez żadne zamknięte drzwi w mieście. W tym momencie mamy dostęp do 2 miejsc polowań. Jaskinia z werkrokodilami i werpanterami oraz poziom -1 świątyni. Jedyne co nam pozostało to odkrycie, co tutaj się wydarzyło. W tym celu udajemy się do świątyni, gdzie w jednym z pomieszczeń zobaczymy znaki połączenia Słońca i Księżyca oraz teleport, do którego nie możemy jeszcze wejść. Zwiedzając podziemia, zauważymy podobne fragmenty symboli, co we wspomnianym wcześniej pokoju, a gdy na nich staniemy, to podłoga robi klik. Naszym zadaniem jest odnalezienie wszystkich 6 symboli i ich kliknięcie. Pierwsze 5 znajduje się w świątyni, 6 natomiast znajdziemy w jaskini z werkrokodilami niedaleko wejścia. Gdy wykonamy 6 kliknięć, będziemy mogli przejść przez teleport, który zaprowadzi nas na poziom niżej, odkrywając dla nas trzecie i niestety ostatnie miejsce polowań. Ale wracając do misji. Udajemy się na północ, gdzie na ścianie zobaczymy obraz z fazami księżyca. Zwiedzając całe sanktuarium, zauważymy, że na ścianach również występuje księżyc w różnych postaciach. Naszym zadaniem jest kliknięcie na te miejsca w odpowiedniej kolejności, od księżyca w nowiu aż do jego pełni. Gdy to zrobimy, udajemy się do miejsca na północ od teleportu i po kliknięciu na obraz zostaniemy przeniesieni do pokoju z NPC Niral. Gdy spytamy go o klątwę, dowiadujemy się, że jest on kapłanem, który jako jedyny na wyspie jest w stanie zachować kontrolę nad nią, ale jak sam wyznaje, ten stan nie potrwa u niego zbyt długo. Prosi nas o znalezienie sposobu, aby pomóc reszcie ludu i wspomina nam o Werlionach na Darashi. Udajemy się z powrotem do Domizjana, który opowie nam o rytuale, jednak bez zbędnych szczegółów, gdyż sam ich nie zna. Gdy zagłębimy się w rozmowę z nim, wspomina również o Heliodorze, królu Werlionów, który na pewno ma większą wiedzę na ten temat od niego. Mimo że questlog w tym momencie mówi o powrocie do Nirala, my udajemy się do Heliodora. Heliodor, po wspomnieniu o rytuale, pozwala nam na zabranie zwojów ze skrzyni, którą znajdziemy na północ od niego. Teraz możemy wracać na wyspę do Nirala. W tym momencie zacznie się część misji, gdzie będziemy mieli do wykonania rytuał. Pierwsza jego część to aktywacja run w odpowiedniej kolejności, tak aby utworzyły napis Sun and Moon. Dowiadujemy się, że runy te znajdują się niedaleko szrajna na stepach i są widoczne tylko w noc tibijską, czyli między 45 a 15 minutą każdej godziny.
Kolejność i rozmieszczenie run widzicie teraz na ekranie. W każdym kolejnym wejściu na runę w prawidłowej kolejności na ekranie zobaczycie litery napisu. Drugim etapem rytuału jest poświęcenie niewinnej, żywej istoty objętej klątwą, która nigdy nikogo nie skrzywdziła. Idealnym przykładem jest tutaj Niral, jednak gdy porozmawiamy z nim, wierzy on, że znajdziemy lepszy sposób niż zabicie go. Jak mogliście zauważyć, podczas dnia i nocy wyspa wygląda zupełnie inaczej i w tym jest haczyk. Użyjmy scyzoryka na niebieskiej palmie. Wtedy w naszym plecaku znajdziemy liść palmowy. Będziemy potrzebowali jeszcze zwykłego torcza. Gdy stojąc przy szrajnie spalimy liść palmy, okaże się, że ta ofiara jest wystarczająca, a my będziemy mogli przejść do ostatniej części rytuału, którą jest granie na 2 świętych instrumentach. Pierwszym jest skarab Ocarina, którą będziemy mogli zrobić u Tonara. Musimy mu dostarczyć ciało skaraba, a żeby je od nas przyjął, musi być ono w drugiej fazie rozkładu. Po 20 minutach będziemy mogli odebrać od niego gotowy instrument, dlatego tą część misji warto zrobić już wcześniej. Drugim instrumentem jest conch shell horn. Do jego wykonania potrzebujemy conch shell i wooden mouthpiece. Muszlę musimy wyciągnąć z niebieskich muszelek, które znajdziemy na wyspie w nocy i niestety jest bardzo możliwe, że nie uda nam się to za pierwszym razem, a cooldown na tę muszlę to 20 godzin. Ustnik możemy zdobyć ze skrzyni w mieście, do której dostęp zyskujemy dopiero w tej części questa. Mając te 2 przedmioty, klikamy jeden na drugi i w naszym plecaku zobaczymy potrzebny instrument. Ważna informacja. Większość z tych przedmiotów możemy zakupić u Blackberta, jednak nie pozwolą one nam na zrobienie questa. Wszystko trzeba zdobyć samemu. Mając instrumenty, w noc tibijską udajemy się z powrotem do szrajna. Gramy naprzód na Ocarinie, a następnie na rogu i nasz quest log zostanie zaktualizowany. Aby sprawdzić, czy rytuał zadziałał, idziemy do NPC Nirala. Ten powie nam, abyśmy odczekali 1 dzień, aby mieć pewność co do sukcesu. No i pozostaje nam niestety czekać kolejne 20 godzin. Na drugi dzień udajemy się do kapłana, a ten w zamian za pomoc opowie nam o zwierzątku, które ukrywa się w piaskowej jaskini pod latarnią na wyspie. Wspomina również, że Foxmouse boi się ludzi objętych klątwą i nie będzie mógł on dłużej być jego przyjacielem. Dlatego daje nam piłkę, dzięki której będziemy mogli to zwierzątko oswoić. Udajemy się więc do latarni i wchodzimy przez szczelinę w ziemi. Aby upewnić się, że nie jesteśmy objęci klątwą, warto zjeść Purple Nightshade Blossom, gdyż w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli złapać tej istoty. Wraz z oswojeniem nowego monta otrzymamy achievement Like Fox and Mouse. Gdy nasz quest będzie completed, dostajemy dostęp do reszty pomieszczeń w mieście, a więc możemy już wejść do depo, świątyni, sklepów itd. Jak mogliście zauważyć, na wygląd wyspy oddziałuje pora dnia i nocy. Jednak wpływ na nią ma również to, czy jest full moon. Między 12 a 15 dniem każdego miesiąca księżyc jest w pełni, a wygląd wyspy ulega zmianie. Tylko podczas full moon na mojej wysepce po prawej stronie, prawdopodobnie raz na miesiąc, będziemy mogli zerwać Moonlight i Pumeha Stamen. Jest to item, którego możemy użyć na lianach w jaskini, gdzie oswoiliśmy Foxmouse. Przynosi on nas do pokoju ze skrzynią z nagrodami, z której możemy zdobyć różne itemy. Na forum CM wspomniał o wyjątkowych suwenirach, które będziemy mogli zdobyć na tej wyspie, więc podejrzewam, że ze skrzyni bardzo rzadko będzie można zdobyć Pocket Sandial oraz 2 Werewolf Paintingi. Niestety nie jest to potwierdzone, gdyż Cipsoft dodał resetowanie zrywania kwiatka dopiero po full moonie. Na Oskayat również możemy spotkać 2 bossy z kategorii Archful, które respią się losowo w 2 miejscach. Loot z nich zdobywa osoba, która zada największy damage. Do tej pory nie wypadło mi z nich nic ciekawego, ale jeśli by to uległo zmianie, to aktualizacja będzie w komentarzu pod filmem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku.
W moim odczuciu, jeśli ktoś będzie miał pecha, to zrobienie tego questa może potrwać kilka dni ze względu na to, że trzeba samemu wyciągnąć itemek z muszli. Być może do wejścia aktualizacji to ulegnie zmianie, albo chociaż zwiększą prawdopodobieństwo na ten item. Dajcie znać, co wy myślicie o nowej wyspie i całej misji. Trzymajcie się cieplutko, na razie.